Niby droga do paszportu UK już na ostatniej prostej, a wtedy co? Przychodzi kolejne zaskoczenie, bo z Brytyjczykami nawet finał procesu potrafi mieć sequel. Gdy otrzymałem pozytywną decyzję z home office'u, nie było fanfar, a raczej uczucie wielkiej ulgi, że to wreszcie koniec procesu prowadzącego do brytyjskiego obywatelstwa. Tyle, że w tym kraju nic nie kończy się tak, jak myślisz. Brytyjski kabaret trwa nadal, a ja miałem się zaraz przekonać, że tutaj nawet ostatni etap potrafi zaskoczyć. W dzisiejszym odcinku opowiem Ci, co się wydarzyło od momentu otrzymania listu z home office'u poprzez ceremonię, aż do momentu, gdy wreszcie dostałem swój pierwszy paszport UK. Zapraszam! Kiedy otrzymałem ów słynny list z pozytywną decyzją, miałem wrażenie, że Home Office chce mi powiedzieć: no dobra, Polaku, daliśmy Ci obywatelstwo, teraz Ty pokaż klasę i zorganizuj ceremonię. I nie ukrywam, że miałem wtedy mieszane uczucia, bo z jednej strony zadowolenie, że to już naprawdę końcówka, a z drugiej jednak lekki niesmak, bo po tylu miesiącach testów i papierologii ja musiałem jeszcze za to wszystko zapłacić. Ale życie to sztuka kompromisu, a ja już wtedy byłem na takim etapie, że naprawdę było mi wszystko jedno. A w dodatku akurat podpisałem lukratywny kontrakt z dużą amerykańską firmą technologiczną. I wtedy też pomyślałem sobie, no dobra, skoro wszechświat daje mi taki znak, to ja dam sobie prezent. I tak oto sprawiłem sobie ceremonię prywatną. Jaki był koszt? Jedyne 250 funtów. Tak, wiem. Trafiłem na górkę cenową. Dziś taka przyjemność potrafi kosztować różnie w zależności od councilu, no ale tak ze 2-3 stówki to trzeba przygotować. Bo co jak co, ale Brytyjczycy wręcz kochają te swoje pompatyczne ceremonie z przytupem, zwłaszcza w sytuacji, gdy ktoś inny ma za to wszystko zapłacić. A wracając do listu, to były tam również bardzo dokładne instrukcje, co, gdzie, kiedy i jakie formalności załatwić, czyli żadnych niedomówień. Wszystko w punkt. Przy okazji, jeśli chcesz ogarnąć cały proces zdobywania brytyjskiego obywatelstwa i paszportu UK, wpadaj na moją playlistę pod tytułem Paszport UK 2025. Linka zostawiam Ci w opisie pod tym filmem, w przypiętym komentarzu oraz w rogu ekranu. Jest początek roku 2019, ja wtedy mieszkałem na Chiswick. Formalnie to jest część Hounslow, ale de facto zupełnie inny świat. Logicznie moja ceremonia miała się odbyć właśnie gdzieś na terenie Hounslow, ale samo Hounslow to nie jakieś tam miasteczko, tylko całe imperium w zachodnim Londynie. Ceremonię wyznaczono mi na Feltham, czyli przeciwległy kraniec tego nieszczęsnego Hounslow. I ja, żeby się tam dostać, musiałem odbyć całą pielgrzymkę, mianowicie pociągiem jakieś 20 minut z hakiem ze strefy 3 do 6 i jeszcze kawałek z buta. Brytyjskie obywatelstwo miało dać mi wygodę i stabilność, a zamiast tego mój dzień zaczął się tak jak u bohatera z Trainspotting, z tym, że nie goniłem jak na złamanie karku i bez sceny w toalecie. Przygotowałem się jak do egzaminu, czyli wszystkie dokumenty w teczce, garnitur wyprasowany, buty wypastowane, do tego możliwość zaproszenia 2 gości. I faktycznie zaprosiłem, choć piątek w południe to nie jest najbardziej towarzyski termin. Ja dotarłem tam bez problemu, ale niestety moi goście utknęli gdzieś w drodze, bo akurat na Waterloo była awaria i wszystkie pociągi jadące w moim kierunku były opóźnione. Czyli klasyka brytyjskiego transportu. Który to już raz? Na szczęście panie z councilu wykazały o wiele więcej empatii niż niejedna linia kolejowa. Powiedziały mi, że takie rzeczy zdarzają się tutaj regularnie. I rzeczywiście, w Hounslow nawet ceremonia obywatelstwa potrafi mieć moment niespodzianki. Zanim przejdziemy do samej ceremonii, krótka autopromocja. Jeśli przygotowujesz się do egzaminu GESE lub też planujesz naturalizację, na mojej stronie znajdziesz linki do bezpłatnej lekcji próbnej online oraz do praktycznej checklisty, która pomoże Ci ogarnąć cały proces krok po kroku. W razie czego oba linki zostawiam w opisie pod filmem oraz w przypiętym komentarzu, a jeśli uważasz ten odcinek za dobry, fajny, wartościowy i pomocny, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. Ciebie nic to nie kosztuje, a dla YouTube'a to wyraźny sygnał, że ten film warto pokazywać nowym widzom. Z góry wielkie dzięki, a my lecimy dalej. Jak już wszyscy dotarli na miejsce, rozpoczęła się ceremonia. Sala urzędowa, ale przyjemna. Była flaga Union Jack, wielki herb
obraz z królową Elżbietą oraz wielki napis The Assembly Hall Feltham. A przynajmniej tak mi się wydawało. Byłem tak przejęty, że ledwo zwracałem na takie rzeczy uwagę. No i z głośników cichutko grał Elgar, więc można powiedzieć, że atmosfera była prawie jak na królewskim Garden Party. Tyle, że bez ogrodu. Ale żeby w tym brytyjskim kabarecie cały czas było śmiesznie, jedna z pań prowadzących miała wyraźny afrykański akcent, więc pewnie Ghana albo Nigeria, a druga pani była Słowianką. Jej nazwisko kończyło się na owa, więc równie dobrze mogła być Czeszką, Słowaczką albo z Bałkanów. I wtedy też pomyślałem sobie, że oto mamy w tej sali pół świata w pigułce pod banderą Union Jack. Idealne podsumowanie współczesnej Brytanii. Sama ceremonia trwała może kwadrans. Nie musiałem się uczyć słów przysięgi, gdyż pani czytała wszystko zdanie po zdaniu, a ja tylko powtarzałem. I nawet specjalnie chciałem coś przekręcić, no tak dla jaj, żeby nie było zbyt poważnie, ale się nie udało. Nie wiem, być może to był stres, a być może ten akcent RP, który działa jak hipnoza. Na koniec puścili God Save the Queen, a ja mogłem wykazać się swoim talentem wokalnym. Po wszystkim wręczono mi certyfikat i uścisnęliśmy sobie dłonie. Była też symboliczna fotografia, a do mnie w końcu dotarło, że to już the end. Naturalizacja zakończona. Od tamtej pory mogę legalnie narzekać na pogodę, kolejki oraz brytyjski system podatkowy. A czy czułem się dumny? No raczej zmęczony i lekko rozbawiony absurdem całej sytuacji. Bo bądźmy szczerzy, w jednym pomieszczeniu była połowa świata, a ja ślubowałem lojalność królowej Elżbiecie, która również nie była jednolitego pochodzenia. Kiedy emocje opadły, przyszedł czas na ostatni krok, czyli wniosek o paszport UK. To już naprawdę formalność, choć nadal warto uważać, z tym, że tym razem już obyło się bez kabaretu. Ja wniosek złożyłem online przez stronę gov.uk. Trzeba było dodać zdjęcie biometryczne, dane z certyfikatu obywatelstwa oraz potwierdzić tożsamość. Ja swoją biometrię ogarnąłem jeszcze zawczasu na poczcie, zanim wysłałem formularz AN. Dziś tej opcji już nie ma, bo cały proces poszedł w XXI wiek i teraz biometrię ogarniesz w UKVCAS lub też w jednym z Service Support Centers, czyli mniej stania w kolejkach i więcej czasu na herbatę. System prowadzi cię krok po kroku, ale twoje zdjęcie musi spełniać ich standardy, czyli żadnych selfie i żadnych filtrów. Najlepiej klasyczne, naturalne tło i poważna mina. No w końcu to zdjęcie do paszportu, a nie na LinkedIn. Po wysłaniu wniosku możesz czekać kilka tygodni, no czasem dłużej, czasem krócej, czyli klasyczna brytyjska nieprzewidywalność. Ale zakładając, że wszystko jest w porządku, to wcześniej czy później dostaniesz w końcu tą swoją kopertę z HM Passport Office i wtedy czujesz, że tak, to naprawdę już koniec tej całej przygody. W moim przypadku koniec nastąpił dość szybko, bo już 7 dni po złożeniu wniosku online. Kiedy wreszcie otworzyłem kopertę, zobaczyłem go. Mój pierwszy paszport UK, elegancki, bordowy z napisem European Union. Przypomnę, że był marzec 2019, a UK było jeszcze wtedy formalnie w Unii. Dla mnie to coś więcej niż dokument. To pewnego rodzaju symbol, kawałek historii i ostatni przedbrexitowy rocznik. Teraz już wydają niebieskie, ale ja swój bordowy trzymam z dumą. Bo dla niektórych to tylko paszport, ale dla mnie pewien symbol, że przeszedłem proces od emigranta do obywatela i swoisty finał tego procesu naturalizacji. Skoro dotarłeś aż tutaj, mały bonus dla wytrwałych. Moja pierwsza podróż z brytyjskim paszportem była do Chin i to był chyba jedyny moment w moim życiu, kiedy poczułem, że bycie Brytyjczykiem może mieć plusy, choć bez przesady. Chodziło o to, że gdybym składał wniosek o wizę chińską jako Polak, dostałbym jednokrotną na 3 miesiące, a tak jako Brytyjczyk dostałem wielokrotną na 2 lata, ale w praktyce niewiele to dało, ponieważ gdy ja już lądowałem z powrotem na Heathrow, w tym samym czasie w Wuhan szalał pewien malutki światowy problem, ale to już inna historia. A czy od tamtej pory czuję się jak very important traveler? Sam zgadnij. Dla ułatwienia dodam, że po Brexicie brytyjscy obywatele mają na unijnych lotniskach osobne kolejki do kontroli paszportowej i dłuższe odprawy. Czy VIP-y muszą stać w kolejkach i odpowiadać na pytania typu ile masz kasy w portfelu lub też czy przypadkiem wrócisz do domu na czas? No właśnie. I tak właśnie wyglądał finał mojej naturalizacji od listu z home office'u poprzez samą ceremonię, aż po moment otrzymania paszportu.
Przypominam, że w opisie pod tym filmem oraz w przypiętym komentarzu znajdziesz prezenty ode mnie, czyli link do bezpłatnej lekcji próbnej pod GESE, a także praktyczną checklistę, dzięki której sprawdzisz, czy ty też już możesz aplikować o obywatelstwo i paszport UK. A jeśli chcesz ogarnąć cały proces naturalizacji od A do Z, wpadaj na moją playlistę Paszport UK 2025. Link do playlisty umieszczam również w opisie pod tym filmem, w przypiętym komentarzu, ewentualnie możesz kliknąć w ikonkę w prawym górnym rogu ekranu. W następnym odcinku porozmawiamy sobie o kwestii paszportu UK dla dziecka, zatem jeśli chcesz być w temacie, koniecznie daj łapę w górę, a także kliknij w suba oraz w dzwoneczek. A tak w ogóle wielkie dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka do końca. Pozdrawiam serdecznie i pamiętaj, keep calm and carry your passport. Cheers!